Hej, jestem Maciejem z firmy Aona, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. TrueNAS jest super. Ale w zasadzie czemu jest super? No między innymi dlatego, że posiada wbudowaną obsługę ZFS, bo sam ZFS jako taki jest nie za bardzo user-friendly, a ZFS jest super. A dlaczego ZFS jest super? O tym właśnie dzisiaj opowiem. Najpierw będzie małe wprowadzenie, będzie też trochę o tych całych pulach, arkach, L2 arkach, slogach, zilach i innych takich dziwnych. Opowiem, jak ZFS ma zorganizowane przechowywanie danych i dlaczego jest tak fajny, a potem pokażę w laboratorium, jak możemy jeszcze to nieco, a czasem nawet znacznie przyspieszyć. To za chwilkę, a teraz? Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie lajka. Jeżeli chcecie omówić z nami poruszony temat, dajcie znać. Tymczasem zapraszam. Na wstępie niech padnie oczywiste. ZFS, czyli Zettabyte File System, a konkretnie w TrueNAS użyto OpenZFS, czyli otwartoźródłowej wersji ZFS-a, który jako ZFS jest zamknięty i rozwijany przez Oracle. Dla uściślenia mówiąc, jeżeli będę mówił do tej pory ZFS, będę miał na myśli właśnie OpenZFS. Dobra, a co to ten Zettabyte? Obecnie w zasadzie starsze systemy plików mają swoje ograniczenia. Na przykład Windows 10, jeżeli jest w wersji 32, a nie 64-bitowej, nie będzie potrafił obsłużyć dysku większego niż 2 TB, co obecnie nie jest żadną rewelacją. Dla przykładu weźmy dysk o wielkości 1 TB. To obecnie powiedzmy coś około standardu. Więc 1000 takich dysków terabajtowych to jest 1 petabajt. Troszkę się zaczyna, ale chwileczkę cierpliwości. 1000 takich petabajtów to 1 egzabajt. 1000 egzabajtów to 1 zetabajt. I jesteśmy prawie w domu, czyli 1 zetabajt to 1000 tysięcy takich właśnie 1-terabajtowych dysków. Dużo, prawda? Dobrze, tylko że ten zetabajt to już w zasadzie tylko w nazwie pozostał. W zasadzie teraz teoretyczna pojemność jednego zipula w ZFS-ie to jest 256 kwadrylionów zetabajtów. Serio, aż musiałem sprawdzić, co to jest ten kwadrylion. Pamiętacie nasz 1-terabajtowy dysk? Więc pojemność teoretyczna takiego zipula to 1000 tysięcy takich dysków. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać od odrobiny wyliczeń. ZFS ma sporo zalet. W porównaniu ze zwykłymi systemami plików można by powiedzieć, że jest takim metasystemem plików, sposobem organizacji danych, na którym są oparte inne systemy plików. ZFS wyróżnia na przykład funkcję autoscaling, jest dosyć interesująca. Zawsze podczas odczytu danych z dysków sprawdza się ich poprawność, sumy kontrolne i nawet jeżeli z jakiegokolwiek powodu odczytane dane nie były prawidłowe, to w locie wyliczana jest ich prawidłowa wartość, nadpisywana w tle niewłaściwe na dyskach, a użytkownik dostaje już właściwe dane. Wszystko w tle. To znacząco odróżnia ZFS od zwykłych RAIDów, które nawet mogą być nieświadome, że podają nam złe dane. Można też ręcznie wymusić sprawdzenie spójności całego zipula. Ta funkcja w ZFS nazywa się scrub. Przechodząc do tego, jak zorganizowane jest przechowywanie danych z ZFS, grupy dysków tworzą tak zwane widewy, czyli wirtualne device'y, wirtualne urządzenia. Są one przedstawione w ZFS jako jedno urządzenie. Dyski w widewach, zależnie od funkcji i potrzeby, mogą być przypisane jako pojedyncze dyski, jeżeli nie ma potrzeby redundancji, na przykład L2 ARC, ale o tym później wytłumaczę, co to za widew. Lub jako dyski lustrzane, jeżeli potrzebna jest redundancja i jeżeli będzie taka potrzeba, lub jako RAID Z, co w zasadzie stanowi kwintesencję ZFS-a. W zależności od potrzeby ochrony danych i ilości dysków możemy skonfigurować w wersję RAID Z, Z1, Z2, Z3. Numer wersji oznaczają ilość nadmiarowych dysków, co daje w skrócie odporność na awarię jednego, dwóch lub trzech dysków w każdym poszczególnym widewie. Czyli jeżeli widew jest w RAIDzie Z3, na co potrzebujemy minimum 4 dysków. W uproszczeniu można powiedzieć, że 1 na dane i 3 na nadmiarowość. Podkreślam, to jest dosyć znaczące uproszczenie. Jeżeli chodzi o RAID Z2, minimum 3 dyski, jeżeli RAID Z1, minimum 2 dyski. Oczywiście to mało optymalny scenariusz, ale chodzi o zasadę.
Czas odbudowy RAID Z po wymianie jest również ważną rzeczą, zwłaszcza w wypadku dużych instalacji. Tu też ZFS mocno daje radę, bo czas jest zależny od ilości danych zapisanej na macierzy ZFS. ZFS wie, ile i gdzie ma dane, więc przy odbudowie przynosi tylko rzeczywiście wykorzystywane dane i wykorzystane miejsce, w odróżnieniu od klasycznych RAID 1 czy RAID 5, gdzie odbudowa całego RAIDu oznacza w zasadzie nałożenie całego nowego dysku bit po bicie. ZIPUL jest naszym systemem plików, do którego możemy w razie potrzeby na przykład dodawać nowe widewy, jeżeli skończy się nam miejsce. Nawet w locie, bez restartu. Wiem, że były prowadzone prace nad odejmowaniem widewów, tych, na których trzymamy dane, żeby zmniejszyć naszego zipula, ale funkcjonalność, z tego co wiem, nie została jeszcze wdrożona do produkcyjnej wersji. Chciałbym też, żeby jasno wybrzmiało, można bez żadnego problemu rozszerzyć zipul, czyli rozszerzyć pojemność zipula w ZFS-ie, przez dodanie nowego widewa, ale nie można powiększyć samego widewa. Jeżeli mamy RAID złożony, znaczy zipul mamy złożony z jednego widewa, to tego widewa nie możemy rozszerzyć, możemy tylko dodać kolejnego widewa do zipula i wtedy w zipulu będziemy dopiero mieli więcej miejsca. Obecnie nie ma produkcyjnej możliwości rozszerzenia widewa z RAIDem Z. Wiem, że prace wśród deweloperów samego ZFS-a trwały, ale o ile wiem, aktualnie, czyli na sierpień 2022 w Trunas Core 13.1u nie ma takiej możliwości. W praktyce jako formę obejścia można przenieść dane w inne miejsce i przebudować widewa z większą ilością dysków. Mało to wygodne, ale czasem konieczne. Do zipuli można w locie dodawać lub odejmować na przykład widewy buforujące zapis i odczyt, czyli L2 ARC i ZIL i slog, ale o tym za chwilę. ARC 2. Adaptive Replacement Cache. To olbrzymia zaleta ZFS-a. ARC to cache, w którym trzymane są najczęściej odczytywane dane, a używana jest do tego najszybsza możliwa do wykorzystania pamięć, czyli RAM. Pamięć RAM jest wielokrotnie szybsza od nawet dysków SSD, a co dopiero od klasycznych talerzowców. Sprawia to, że dane najczęściej używane są w praktyce bez żadnych opóźnień spowodowanych samym odczytem, odwołaniem się do dysku. Mówi się, że ZFS jest pamięciożerny. Cóż, i tak, i nie. Użyje tyle RAM, ile tylko będzie mógł na rzecz ARC Cache. W praktyce oznacza to, że ile byśmy tego RAMu nie dali, po jakimś czasie używany będzie on cały. Ale czy to źle? Oznacza to, że zebrały się w nim te dane, które używamy najczęściej i mamy do nich super szybki dostęp. A przecież o to chodzi, prawda? Pamiętajmy również, że to jest pamięć adaptacyjna, więc będzie redukowane miejsce zajęte, jeżeli będzie taka potrzeba. Na przykład odpalimy jakąś usługę, czy sam system będzie potrzebował RAMu. Redukcja ARC-a odbywa się oczywiście kosztem ilości danych zbuforowanych w ARC-u. ZFS jest więc tym nie tyle pamięciożerny, lecz stara się maksymalnie wykorzystać każde dostępne zasoby RAMu jako cache. Ale drugim z tego wnioskiem jest w praktyce im więcej RAM, tym łatwiej Trunas będzie sobie radził w wypadku masowych odczytów, które się powtarzają. W praktyce mówi się o potrzebie 1 GB RAMu na każdy terabajt pojemności macierzy dyskowej. Jednak nie mniej niż 8 GB. Zalecałbym jednak minimum 16. A czy więcej? To zależy od potrzeb i oczywiście zasobów finansowych. Takim przykładem niech będzie wirtualny serwer, czy jail, czy instalacja Dockera uruchomiona bezpośrednio na naszym Trunasie z bazą danych. W praktyce, jeżeli będziemy mieli w cache'u większość zapytań do bazy danych w RAM-ie, daje nam to olbrzymie przyspieszenie odczytu jakichkolwiek zapytań do bazy danych. W praktyce robi się coś w rodzaju bazy danych w RAM-ie. Fajne, prawda? Teraz wspomniane L2 ARC, czyli
Level drugi Adaptive Replacement Cache, czyli tak jak mieliśmy ARCa, który był de facto cache'em w ramie, to L2 ARC jest drugim poziomem buforowania po ARCu. Jest opcjonalny. Zasada działania jest taka, że najczęściej użytkowane dane, które już jednak nie mieszczą się w ARCu, czyli w ramie, będą przesuwane do L2 ARCu. Jeżeli najważniejsza jest dla nas wydajność, to jednak powinniśmy zainwestować w większą ilość RAM. Ale jeżeli mamy macierz złożoną z dysków talerzowych, co nie jest wcale rzadkością w macierzach o dużej lub bardzo dużej pojemności, to taki L2 ARC w postaci jednego dysku NVMe może w niektórych wypadkach znacznie poprawić wydajność odczytu, zwłaszcza miejscach, do których się często odnosimy. Zwróćmy uwagę, że nie ma tu potrzeby żadnej redundancji, na dysku nie ma żadnych niepowtarzalnych danych. Bufor jest obudowywany za każdym razem według aktualnych potrzeb po restarcie. Możemy go nawet dodać lub usunąć w locie bez żadnych restartów czy bez jakichkolwiek zmian. SLOG, czyli Separate Intent Log. Tutaj zaczyna się przygoda z zapisem danych, z buforowaniem zapisu w ZFS. SLOG to upraszczając bufor zapisu danych, ale w dosyć specyficznych przypadkach. Żeby wytłumaczyć i zrozumieć, kiedy warto, musimy trochę zboczyć z kursu. Są dwa rodzaje operacji zapisu: synchroniczna i asynchroniczna. Różnica jest taka, że w synchronicznych zapisujący życzy sobie zostać powiadomienie, że dane z sukcesem zostały zapisane. W wypadku zapisu asynchronicznego dane są gromadzone w buforze, agregowane i zapisywane na dysku w uporządkowanymi sekwencjami, co znacząco optymalizuje wydajność zapisu. Jeżeli zapisujący życzy sobie zapisu synchronicznego, to wydajność zapisu, zwłaszcza w przypadku małych, losowych operacji, spada dramatycznie. Dlatego w wypadku zapisu asynchronicznego pojawia się kłopot pod tytułem: a co jeżeli utracimy zasilanie? Dane zostały przyjęte przez serwer, ale ponieważ były w ramie przed zapisem, to już ich nie ma po restarcie. Straciliśmy dane. Jako rozwiązanie problemu utraty takich danych w trybie asynchronicznym przychodzi włączenie trybu synchronicznego, który przynosi nam problemy z wydajnością. Więc jako rozwiązanie problemu z wydajnością w przypadkowych małych zapisów przychodzi właśnie SLOG. Zwłaszcza w wypadku, jeżeli nasza macierz jest z dysków talerzowych, a wykorzystanie dysku NVMe jako SLOG znacznie podniesie wydajność dla drobnych przypadkowych zapisów. Wielkość takiego dysku naprawdę nie musi być duża, ponieważ to tylko bufor, który jest opróżniany zaraz po zapisie na docelowe dyski. Realnie zdecydowanej większości sytuacji ciężko sobie wyobrazić sytuację, że nawet 16-gigabajtowy dysk, tak, nie pomyliłem się, 16-gigabajtowy dysk będzie ok. Są takie. Naprawdę. Pamiętajcie, że w przeciwieństwie do buforów odczytu, w tym wypadku mamy do czynienia z danymi, których nigdzie indziej nie ma. Zaleca się, żeby slogi były stosowane w konfiguracjach lustrzanych w wypadku awarii jednego dysku. Zawsze będziemy mieli kopię. Datasety. Dopiero tutaj w ramach naszych zipuli możemy tworzyć wirtualne zasoby, na których będziemy utrzymywać nasze dane dla siebie i naszych użytkowników. Takie datasety udostępniamy na przykład jako serwer plików Samba, miejsce na Nextclouda czy inne potrzebne nam funkcjonalności. Dla każdego z datasetów możemy odkreślić wielkość, szyfrowanie, kompresję, nawet prawa dostępu, możliwość deduplikacji i innych, czyli każdy z datasetów możemy, a wręcz powinniśmy traktować inaczej w ramach potrzeb. Copy on write to następna bardzo ciekawa funkcja ZFS-a. Polega ona na tym, że jeżeli chcemy zmodyfikować kawałek w bloku danych, to jest przepisywany cały blok danych w nowe miejsce w zmienionej formie. Jak dane zostaną skutecznie zapisane, to zmienia się adres, gdzie dane są zapisane. Bardzo podwyższa to odporność na problemy związane z nieprzewidywanymi awariami podczas zapisu, ponieważ nie dotykamy starych danych. W tradycyjnym sposobie zapisu, jeżeli wystąpi awaria podczas momentu zapisywania zmienionej wartości danych, to nie mamy już ani starych, ani nowych danych. W przypadku copy on write cały czas mamy stare dane.
Inne ciekawe funkcje ZFS. Wbudowana kompresja danych na dysku, czyli automatycznie po nagraniu, w czasie nagrywania na dysku, dane są kompresowane. W efekcie potrzebujemy mniej miejsca niż w rzeczywistości potrzebujemy. Może to się bardzo przydać w niektórych wypadkach, jeżeli przechowujemy duże ilości łatwo kompresowalnych danych. Szyfrowanie danych na dysku, czyli jakby podstawową funkcją ZFS-a jest możliwość szyfrowania całych zipuli bądź poszczególnych, bądź zipuli bądź całości. Łatwa wymiana dysku. Zrobiłem o tym materiał, jak łatwo jest wymienić dysk w takim FreeNASie. Snapshoty nieraz ratują przed problemem. O tym też robiłem już materiał. Deduplikacja. Bardzo się przydaje, jeżeli mniej lub bardziej świadomie trzymamy wiele razy te same dane. W procesie deduplikacji takie dane będą wykryte i utrzymywane tylko jako link do oryginału, nie zajmując dodatkowego miejsca. Może się to bardzo, bardzo przydać. Jeżeli chodzi o optymalizację ZFS-a i jakiegokolwiek przyspieszanie, jest to jak najbardziej możliwe. Tylko wiedzmy, że sprawa jest złożona i mocno zależna od konkretnego przypadku, rodzaju przechowywanych danych, sprzętu i innych. W materiale poruszam tylko bardzo zgrubnie temat optymalizacji. Każda instalacja jest inna i może tworzyć inne obciążenia. Mam tu na myśli fakt, że czasem na przykład przy hostowaniu dużych plików wideo głównym parametrem będzie odczyt lub zapis dużej ilości strumieniowych danych. W praktyce przepustowość. Czasem najważniejszy będzie szybki dostęp do losowych danych, jak w wypadku np. baz danych, lub równoległy dostęp wielu użytkowników do tych samych danych w różnych sekwencjach. Czasem istotny będzie szybki odczyt, czasem szybki zapis. Podsumowując, optymalizacja ZFS jest bardzo, ale to bardzo zależna od konkretnego środowiska. Środowisko testowe, jakie przygotowałem, chciałem tutaj zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Rajdy sprzętowe są bardzo dobrą sprawą i standardem w komputerach klasy serwerowej. W zdecydowanej większości wypadków to dobre, fajne, sensowne rozwiązanie. Tylko że nie w wypadku TrueNASa. Najlepiej, jeżeli ZFS ma bezpośredni dostęp do dysków. Dlaczego? Ponieważ sprzętowy RAID udaje dla systemu operacyjnego dysk i często posiada na przykład własne bufory. Pod spodem robi sobie własną magię, że tak wyrażę. ZFS tak naprawdę nie wie, czy dane zostały skutecznie zapisane, czy nie, czy może znalazły się w buforze samego sprzętowego RAID-u. Nie wie, czy wszystkie dyski są sprawne, czy nie. Dodatkowo dochodzi nam następny element do regularnej kontroli, czy dyski w RAID-zie sprzętowym są ok, czy nie. Słowem, dublują nam się funkcje, komplikuje obsługa i zrozumienie, co się tak naprawdę dzieje w tle. Mamy w zasadzie niewiele korzyści. Dlatego wskazaniem dla serwera TrueNAS jest jednak brak sprzętowego RAID-u. Testy, jakie przeprowadzałem bezpośrednio na maszynie TrueNASa, żeby uniknąć wpływów związanych na przykład z opóźnieniami lub przepustowością sieci. Odnośnie samych testów mówi się, że są małe kłamstwa, duże kłamstwa i benchmarki, ale jakoś do tego trzeba było się odnieść, żeby mieć jakiekolwiek porównanie. Do testów użyłem programu FIO, wbudowanego w TrueNASa i inne Linuxo-podobne twory. Nasz sprzęt testowy, tutaj mamy 16 GB, 24 wątki, 4 karty sieciowe, to zresztą nie ma większego znaczenia. Odnośnie RAMu, niestety musiałem dosyć mocno wykastrować maszynkę testową, ponieważ miała za dużo RAMu i bardzo zakłócała testy. W praktyce dużo RAMu się przyda, ale w wypadku testów dosyć trudno jest pokazać pewne rzeczy, jak jest za dużo tego RAMu. Odnośnie puli, jest jeden pool złożony z 4 fizycznych dysków. Tutaj mamy podpiętą pajęczynkę testową. Jak wspominałem, musiałem ominąć sprzętowy RAID.
Tak, mamy wszystko przygotowane. Wspomniałem o synchronizacji, o asynchronicznym bądź synchronicznym zapisie. O tym można decydować przynajmniej na kilku poziomach. Zacznijmy od jakby podstawowego poziomu. Możemy zdecydować na poszczególnych zasobach. Zacznijmy od naszego głównego pula. Robimy edit option i tutaj co jest? Jest synch. Są 3 opcje syncha. Pierwszy to jest standardowy, czyli jakby pozwalamy systemowi operacyjnemu zadecydować, czy chce dokonywać zapisu synchronicznego czy asynchronicznego. Możemy zrobić always, czyli wymusić, że każdy zapis będzie synchroniczny, bądź też zrobić disable, czyli kazać systemowi oszukiwać z pełną premedytacją i świadomością potencjalnych konsekwencji, że już zapisał. Na chwilę obecną niech pozostanie standard, ponieważ pokażę zaraz, jak to wymusić przy testach z linii komend. Ok, jak to wygląda? Jest polecenie, jestem zalogowany w 4 miejscach na naszego TrueNAS-a. W jednym okienku odpalam polecenie zipul iostat, czyli będziemy mierzyli operację wejścia-wyjścia na pulu pod tytułem test pool i jeden będzie czas odnowienia i enter. No, bez tego znaczka. I on teraz będzie co sekundę sobie odświeżał, co się dzieje. Na dole mamy HTOP, czyli podstawowe informacje o systemie, o zużyciach, o zajęciu procesora, zajęciu RAM-u. Jak już widać, mamy dosyć sporo miejsca zajętego i poszczególne procesy, które się tutaj dzieją, jak bardzo nas męczą. Możemy tutaj sobie spojrzeć, że w zasadzie na chwilę obecną mamy z 16 GB RAM-u wolnego mamy zaledwie 1,9. Tutaj 13 GB zajmują serwisy i ZFS Cache zajmuje 0,3 GB. Wracając do testów. Na początek chciałem pokazać, jaka jest różnica w zapisie synchronicznym i asynchronicznym. Tutaj użyję polecenia FIO, tak żeby pokrótce rozszyfrować. Tutaj mamy informację, co ile ma nam wyrzucać informacje o aktualnym stanie. Tu mamy filename, plik testowy, na którym będziemy to testować. On jest na mnt test pool videv test out 20. RW mówi nam, co będziemy robić. Czy będziemy testować zapis, odczyt. Wielkość 20 GB, wielkość bloku, to jest ważne do testów, czy będziemy zapisywać duże bloki, czy małe. Czas uruchomienia 20 sekund, number of jobs, czyli ile równoległych procesów testu użyjemy i synch równa się 1. To jest ten element, który sprawi, że będziemy programowo starali się wymusić zapis synchroniczny. Na początek jakby testy podstawowe, czyli spróbujemy przez 20 sekund zapisywać dane w 4 wątkach i w zasadzie robimy start. Co się dzieje? Spójrzcie. On tu pracuje na poszczególne dyski pracują z prędkościami górnych kilkudziesięciu megabajtów na sekundę. Cały zipul pracuje 100 do 150 megabajtów na sekundę. Zwróćcie uwagę, co się stało. On nam wypluł, tutaj jeszcze coś dzieje. Test nam wypluł już, że skończył z prędkością 550 megabajtów na sekundę, a tak naprawdę ZFS jeszcze zapisuje dane. Zwróćcie na to uwagę, to jest dokładnie to, o czym mówiłem. To jest ten zapis niesynchroniczny. On będzie bardzo efektywny, natomiast jest pewnym rodzajem oszustwa i trzeba na to uważać i być tego świadomym. Teraz zrobimy coś takiego, że to był liniowy zapis danych.
Teraz rand write. Rand write spowoduje, że to nie będzie liniowy zapis jak przed chwilą, czy taki najbardziej korzystny, taki najbardziej najkorzystniejszy, jeżeli chodzi o przepustowość. Natomiast rand, czyli random write, czyli będą zapisy w różnych miejscach, to jest coś, co zdecydowanie spowalnia na ogół. Coś, co w zasadzie musi spowolnić. Teraz zobaczmy, co się dzieje. Cały czas mamy zapis w bardzo, w zasadzie niewiele się różniącego przed chwilą. Było na poziomie 100 do 120, na chwilę obecną mamy 80 do 100, 120. Czyli zobaczcie, czyli w zasadzie teoretycznie nic się nie zmieniło, tylko że nie do końca. Z punktu widzenia systemu, system stwierdził, aha, zapisywałem 102 megabity na sekundę, czyli już 4 razy wolniej, ale zobaczcie, co się dzieje. Tu jeszcze przez chwilę był zapis. Także jest duża różnica między zapisem liniowym a tak zwanym randomowym, czyli losowym. Czyli teraz tak, w wypadku liniowego zapisu mieliśmy około 500 MB na sekundę, w wypadku zapisów random mieliśmy około 100 MB na sekundę. Zobaczcie, co się stanie, jeżeli wymusimy w wypadku liniowego zapisu wymusimy zapis, czyli jakby wymusimy zapis synchroniczny i powiemy, hej, nie oszukuj nas, powiedz nam dopiero, kiedy rzeczywiście to zapiszesz. Ok, to trzeba zrobić w ten sposób, drobna pomyłka. Enter. Znowu 20 sekund. Tutaj widzimy ilość tych, tutaj widzimy poszczególne procesy i zobaczcie, jak drastycznie nam spowolniło. Cały czas mówimy o liniowym zapisie, czyli tym bardziej korzystnym, a już jak bardzo spada nam prędkość, zeszliśmy do około 8 megabajtów na sekundę. W zasadzie więcej niż 10-krotnie zeszliśmy z prędkością zapisu. Zobaczmy, jak sytuacja jeszcze się pogorszy, kiedy zrobimy losowy zapis, kiedy tutaj sytuacja powinna i zdaje się jeszcze bardziej nam się pogorszy. Poczekajmy 20 sekund, zobaczymy, co się tutaj dzieje. Czyli w wypadku wymuszenia zapisu synchronicznego mówimy o drastycznym spadku przepustowości. Zabierzmy się teraz za odczyt, żeby znowu mieć jakiś baseline. Tutaj sync nam będzie zdecydowanie niepotrzebny. Na początek stworzymy 5-gigabajtowy plik. Będzie to test odczytu. I plik będzie się nazywał out5 gigabajtów. Ok. Co on teraz robi? Zwróćcie teraz uwagę, że on tak naprawdę zapisuje. On teraz, jeżeli tego pliku nie było, a nie było tego pliku, on go najpierw stworzy, zupełnie nowy zestaw danych, żeby świadomie to robimy, żeby przypadkiem ich gdzieś nie skeszował, żeby do tego dopiero teraz dojdziemy. Czyli żeby rozrobić test na pliku, którego nie ma, on najpierw musi go zapisać. I to teraz się właśnie dzieje. Ok, zwróćcie uwagę, że w tym momencie on przestał pisać. Przestał zupełnie pisać i zaczął czytać. I teraz rozpoczął się test. I teraz leci test na poziomie 950 megabajtów na sekundę. I jest to znowu częściowo oszustwo, ponieważ on te dane miał częściowo zapisane. Jeżeli uruchomimy ten test jeszcze raz, on już nie będzie go pisał, ponieważ już zapisał ten plik, w związku z czym patrzcie, że praktycznie nic się nie dzieje. Odczyt jest na poziomie kilkudziesięciu kilobajtów, a teoretyczna prędkość odczytu mamy na poziomie 2,8 gigabajta. Jeżeli odpalimy to jeszcze raz, zwróćcie uwagę, że prędkość odczytu, w sensie tak zwanych IOPSy, czyli ilość odczytów na sekundę, mówimy o 60 tysiącach kilo odczytów, prędkość na poziomie 4 gigabajtów na sekundę. To spójrzmy w tło, tutaj tak naprawdę na dyskach nic się nie dzieje. Zwróćmy uwagę, tutaj jest ilość skeszowanego miejsca.
tak naprawdę cały ten plik zawędrował nam do RAMu i w tym momencie cache ZFS jest na poziomie 10 GB, czyli w zasadzie do tych danych mamy dostęp po prostu momentalny. To jest właśnie ten moment, w którym jakby ZFS niewiarygodnie przyspiesza sprawę, nawet nie dotyka dysków, czyli te najczęściej używane dane mamy po prostu bardzo szybko pod ręką. Czyli w zasadzie w tym momencie mieliśmy 5-gigabajtowy plik i w zasadzie cały wszedł do RAMu. Teraz musimy zrobić coś takiego, musimy go poprosić o to, żeby ten plik był, teraz poprosimy o to, żeby ten plik był większy. To znowu trochę potrwa, bo on musi go stworzyć, żeby go odczytać, ale jakby 20 GB pozwoli nam na to, żeby przekroczyć jego RAM i żeby zaobserwować pewną sytuację, ale do tego zaraz. Czyli on musi najpierw zapisać te 20 GB i dopiero później przystąpi do pliku, do testu odczytu. W międzyczasie, jak on tworzy sobie tutaj ten plik do testów, w tle możemy sobie spojrzeć na wykresy reporting. CPU nas za bardzo, znaczy w tym momencie nas nie interesuje, co robi tak naprawdę CPU. Tutaj mamy load systemu, temperaturę procesorów, ale nas najbardziej będzie na chwilę obecną interesowały dwie rzeczy. Po pierwsze, utylizacja dysków. Mamy IOPSy na dyskach tych trzech. Ok, czyli operacje wejścia, wyjścia. Tutaj głównie mieliśmy do czynienia z zapisem. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki ZFS-a, tutaj jest rozmiar archa i tutaj mamy żądania, requesty do archa. Zwróćcie uwagę, że w zasadzie jego rozmiar się zmienia i na chwilę obecną jest w cudzysłowie wypchany. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy faktycznie bardzo dużo trafień mieliśmy w archa. Ok, zwróćcie uwagę, że rozpoczął się tutaj już odczyt. Plik się zapisał, rozpoczyna się test odczytu, który ma trwać 20 sekund. I mamy odczyt na poziomie 287 MB na sekundę. Jakby to jest jakby zupełnie w porządku wartość, natomiast jeżeli zrobimy runtime 60, dobra, zróbmy jeszcze raz 20, zobaczmy co się stanie. Mieliśmy przed chwilą na poziomie 287, to w zasadzie była pierwsza runda odczytu. Druga runda odczytu, czyli jakby znowu dane, które używamy, zaczynają karmić archa. Druga runda odczytu będzie zapewne dużo większa. Poczekamy aż się skończy i on w zasadzie te 15 gigabajtów przeczytał w zasadzie bardzo szybko. Już z prędkością na poziomie 740. Puścimy jeszcze raz. Jeszcze jakby spróbujemy nakarmić więcej tego archa. Zwróćcie uwagę, tutaj jest odczyt zdecydowanie, dzieje się, ale te prędkości, które są rzeczywiście odczytywane na poziomie 300 czy 600 są nijak mają się do tego, co rzeczywiście dzieje się na dyskach, czyli to jest ewidentnie, spójrzcie tutaj uwagę, zwróćcie uwagę, 1 gigabajt na sekundę. Jeszcze raz, puszczamy. Jakby z każdym nakarmieniem więcej tych danych, starych danych zostaje wypieranych z archa i coraz więcej nowych znajduje się w ramie, co sprawia, że ten odczyt tych najintensywniej używanych danych jest coraz bardziej efektywny. Zwróćcie tutaj uwagę, jakie poziomy zaczynają się dziać.
1500 gigabajtów na sekundę. Zwróćcie uwagę, że sprawdźmy ile mamy w tym momencie, na ile mamy wypchany ZFS. ZFS mamy wypchany na poziomie 12 gigabajtów. Zróbmy jeszcze jedną rzecz. Zwiększmy ten czas odczytu, ten czas testu i zwróćmy tutaj uwagę, że na początku dozna największego przyspieszenia na poziomie teoretycznie 7 gigabajtów na sekundę. Później pamiętajmy, że plik mamy świadomy 20 gigabajtów i w momencie, kiedy już wyjdziemy z zakresu danych, które mamy w ramie, on zaczyna normalnie, realnie te dane czytać z dysku i jakby ten efekt przyspieszenia jest coraz mniejszy, ale zdecydowanie cały czas występuje. Jakby tu nie ma ani tutaj są wartości, rzeczywiste operacje odczytu są od 100 do 200 MB, a tutaj zwróćmy uwagę przy IOPS-ach na poziomie 200 do 800. Tu zwróćmy uwagę, co się dzieje. Prędkości są od 200, 400 do prawie 3000 przy IOPS-ach na poziomie 11 kilo. Czyli jak bardzo efektywnie jesteśmy w stanie przyspieszyć, jak bardzo ten RAM przyspiesza nam dostęp do niektórych danych. Dlatego świadomie obciąłem dosyć sporo RAMu, ponieważ w pewnym momencie nie udało mi się pokazać momentu, w którym on przestaje czytać z RAMu i zaczyna czytać bezpośrednio z dysku. Ok, to był read. Jeszcze tylko, żebyśmy znali, jeszcze tylko przeprowadzimy w zasadzie nowy test. Random, czyli przypadkowy. On znowu musi stworzyć ten plik i później dopiero będzie robił test odczytu. Dobra, zapisał i rozpoczyna test odczytu przypadkowego. Zwróćcie uwagę, tu już te wartości naprawdę są zupełnie przeciętne. Mamy na poziomie, nie wiem, kilku megabajtów na sekundę z IOPS-ami kilkadziesiąt do dolnych kilkuset, kiedy tu przy pierwszym tak naprawdę odczycie, pierwszy zdaje się, przy pierwszym odczycie liniowym, tak, tu mamy test read, ok. Mówiliśmy o 200 MB i koło kilku tysięcy IOPS-ów. Tutaj aktualnie mamy takie średnie wyniki, czyli jak duża różnica jest w wypadku przypadkowych odczytów. Tutaj zwróćmy uwagę, nawet te odczyty z dysków są zupełnie przeciętne. Zwróćcie uwagę, przeczytał z prędkością 6 MB. Jak duża jest różnica między odczytem liniowym, czyli po prostu read, a między read random. Oczywiście jakby znacząco poprawi nam się sytuacja w momencie, kiedy zacznie nam wkraczać arch. Bardzo znacząco. Na razie znacząco, za chwileczkę będzie się jeszcze bardziej poprawiać. Z każdym następnym odczytem tak naprawdę ponownie te stare dane z archa będą wypychane, będą zastępowane nowymi i z każdym, oczywiście z pewnym limitem, przez parę następnych prób odczytu te dane będą coraz efektywniej odczytywane, ale to znowu dlatego, że mamy je w archu, a nie musimy do nich sięgać na dysk. Zwróćcie uwagę, jakie zupełnie przeciętne prędkości w tym momencie się dzieją, się odczytują. To tak jak wspomniałem, z każdym następnym odczytem to się powinno zauważalnie poprawiać. 90%, 91%. Zwróćcie uwagę, tutaj mieliśmy 20, najwyższy odczyt 178 IOPS-ów, z następnym najmniejszy już mieliśmy 90. Jeżeli odpalimy to jeszcze raz, to następne dane następnymi danymi będą szybciej pozyskiwane z archa. Tu już jak widzimy
na poziom 9-10 MB na sekundę. Następny odczyt. Zwróćcie uwagę, 24 MB. W pierwszym rzucie to był poziom 6 MB, w drugim rzucie to był poziom 15, w trzecim rzucie to był poziom 24. Także jest znacząca różnica, jeżeli w odczycie, jeżeli używamy archa w odczycie danych, nieważne czy to jest linearne, czy mamy przypadkowy tak zwany random odczytu. Ok, teraz zaczniemy coś z tym spróbować podziałać. Podepniemy teraz dysk L2 Arch. Tak jak wspomniałem, możemy to zrobić bez problemu na żywo. W międzyczasie sobie spojrzymy, że ZFS ma 11 GB. Ok. Idziemy do Storage Pool. Add VDEV. Mamy tutaj NV. Mamy ten dosyć szybki dysk. Podepniemy go jako L2 cache. Nie tu, tylko... Ojejku, pomyłka. Tu. Ok. Informuje nas, że jego zawartość będzie wykasowana. Nie jest nam ta zawartość do niczego potrzebna. W porządku. Wracamy. I teraz na co nam się przyda ten cache? Zwróćcie uwagę, tutaj automatycznie on jest podpina, będzie go tutaj widać. Jak już mamy podpięty ten nasz L2 cache, zwróćmy uwagę, że on cały czas będzie coś do niego zapisywał. Tak jak wspomniałem, wszystko to, co ma wypaść z arka, będzie lądowało w L2 arku, czyli jakby on notorycznie będzie coś tam zapisywał w momencie, jak tylko będzie chciał to wypchnąć z podstawowego arka. Teraz dokonamy testu, ale zwykłego liniowego testu z podpiętym L2 archem. Zwróćcie uwagę, jakby startujemy test, jest bardzo szybko, ponieważ bardzo dużą ilość bierzemy z RAMu, w związku z czym i zwróćcie uwagę, że L2 arch jest nieruszany. Znaczy cały czas do niego pisze, ale nic nie czyta. W wypadku zapisów liniowych, dużych, jakby nie ma sensu korzystać z archa i nie korzysta z niego. W momencie, kiedy zaczynamy czytać random read, w tym momencie zaczyna czytać z archa, który jest szybszy. To ciekawostka. Pamiętacie, przed chwilą było do 10 MB. W tym momencie z podpiętym L2 archem, zwróćcie uwagę, on upraszczając, część czyta sobie ze zwykłych dysków, ale część z L2 archa. I suma już jest zupełnie inna. Jak nie mieliśmy tego podpiętego, to maksymalnie było około 100-200 IOPSów i około 10 MB. Na chwilę obecną, jak widać, z L2 archa dosyć efektywnie zaczyna czytać. Czyli znowu L2 arch ma jak najbardziej sens, tylko nie zawsze musimy wiedzieć, w jakim momencie, kiedy się nam przyda i do czego będzie nam potrzebny. Czyli L2 arch. Dobra, i teraz tak, żeby to jeszcze ładniej pokazać, czyli mamy tak, około 50 mamy odczyt randomowy na poziomie 53 MB. Tam dochodziło do 20. Co teraz zrobimy? Teraz odepniemy naszego L2 archa na żywo, jak wspomniałem. To potrwa chwileczkę i on sobie po prostu stąd zniknie. To stąd już widzimy zniknął. Tutaj jeszcze OK.
I teraz powtórzymy dokładnie ten sam odczyt bez L2 archa, czyli odczyt randomowy przez minutę i spójrzcie na wyniki. No jednak olbrzymia różnica. Tam mówiliśmy o poziomach 20 MB i 300-400 IOPSów. Tu mówimy o poziomie kilku megabajtów i 100-200 IOPSów. Tylko przez usunięcie tego, tylko przez usunięcie L2 archa zrobiliśmy sobie taki kuku. Następny widew do zabawy, czyli dodamy teraz nie tu. Add widew. Dodamy go jako log. On tutaj pisze nam to, o czym wspominałem, że jakby jeżeli w wypadku, jeżeli nie jest on w rajdzie, zdecydowanie dobrą sytuacją jest, jeżeli mamy tutaj jakiegoś rajda, ponieważ tak jak wspomniałem, te dane są nieodzyskiwalne w zasadzie dla nas, w związku z czym to w wypadku loga, czyli bufora zapisu, zdecydowanie dobrym pomysłem jest trzymanie jego w rajdzie. Do celów wyłącznie testowych nie ma takiej potrzeby. Odnośnie wielkości już wspomniałem, tak naprawdę te 500 giga to jest definitywnie overkill. Dosłownie 32 GB to będzie max. OK, dodajemy tego widewa. Dobrze. W tym momencie mamy dodanego widewa. OK, zwróćcie uwagę, jest tutaj nasz widew, ma wolne 500 giga. I teraz jak to zadziała? Żeby jeszcze raz spróbujemy dokonać zapisu, czyli zrobimy write. Write 5 GB. Zmienimy tutaj na 5. Nie round, tylko zwykłe. OK, czyli robimy zwykły write. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Nasz widew nie jest w ogóle wykorzystany. Cały liniowy zapis idzie cały liniowy zapis idzie prosto na dyski, ale tak czy inaczej mam wrażenie, że znowu jesteśmy oszukiwani, a wręcz jestem pewny, zwróćcie uwagę, 200 MB, tu ani przez moment nie przekracza 100. Tak, znowu jesteśmy oszukiwani, czyli spróbujemy teraz wymusić tego, wymusimy teraz synchroniczny zapis. Poczekam, aż to się skończy, aż on zapisze te 5 GB. I mamy jakiś punkt odniesienia, 144 MB zapisu. W porządku. Sync równe 1. Mamy zapisane. Teraz wymusimy synchroniczny zapis. Zwróćcie uwagę, co się wydarza w tle. W tle mamy naprawdę wysoką efektywność, bo 150 MB. Zobaczcie, co piszemy. Równolegle piszemy zarówno na naszego widewa cache'ującego, on bierze na siebie wszystko i później konsekwentnie jako bufor to jest później przepisywane na dyski już w odpowiedniej formie, pogrupowane jako liniowy zapis. I to jest to, co dzieje się w ramie, czyli ta optymalizacja, układanie i później wyrzucanie już na dyski talerzowe w formie, można powiedzieć, strumieniowej, w ten sposób, żeby było to bardzo efektywne. I zwróćcie tutaj uwagę, doszliśmy do 1,5 GB i to się cały czas trzyma. Skończyliśmy ten zapis z prędkością 115
I zobaczcie, co się dzieje. Teraz będzie konsekwentnie opróżniany nasz arch i będzie to wszystko wrzucane bezpośrednio na dyski. Jak tylko zostanie zapisane, to stąd w zasadzie zostanie to z naszego cache'a zostanie to wyrzucone. Czyli ten cache zapisu ma sens dopiero wtedy, kiedy, jak już wspomniałem, kiedy potrzebujemy synchronicznego zapisu. Wówczas jakby mamy bufor, na którym mamy zapisane zamiast w ramie. Ten dysk musi być szybki, to nie ma sensu, żeby na talerzowym robić bufor, bo jakby właśnie o to nam chodzi, żeby ominąć talerzowe żeby ten bufor był zdecydowanie szybszy od tych dysków talerzowych. To był niemały kawałek informacji, jeżeli chodzi o ZFS-a i TrueNAS-a, jak to działa, skąd te widewy, jakie te widewy i na ile to jest skuteczne i najważniejsze, kiedy warto jest z tego korzystać. Mam nadzieję, że się podobało i pamiętajcie, backup i jeszcze raz backup. Lajkujcie, subskrybujcie, do zobaczenia, dzięki, że zostaliście do końca, hej!